Witamy Was w kolejnym odcinku naszej wycieczki do greckiego archipelagu Dodekanes. Dziś wybieramy się na zwiedzanie małej wulkanicznej wyspy Nisyros na Morzu Egejskim. Zapraszamy! Przez cały rok na wyspę można dotrzeć promem z portu Pireus w Atenach, natomiast w sezonie istnieje codzienne turystyczne połączenie z Kardameny na Kosie. Przybywają tutaj rzesze turystów, dalej rozwożeni są autobusami zgodnie z planem zwiedzania, którego kulminacją jest krater wulkanu. Nisyros jest wyspą górzystą, a po środku niej znajduje się krater czynnego wulkanu. Dlatego też osadnictwo rozrzucone jest po okolicznych zboczach. Najwyżej położoną wioską jest Nikia, która liczy sobie zaledwie 48 mieszkańców. Jak tam? Super. Jesteśmy gdzie? Na wyspie Nisyros. W jakiej wiosce? Nikia. Z tarasów widokowych w wiosce Nikia rozciąga się przepiękna panorama na kratery wulkanu, w tym największy, Stefanos. Według mitologii greckiej wyspa powstała w chwili, gdy Posejdon oderwał fragment kos i rzucił w jednego z gigantów, by uniemożliwić mu ucieczkę. W czasach Herodota wyspa stanowiła wraz z Kos, Halikamasem i Kalendają małe państewko wasalne podległe Persji. Na wyspie znajdują się 4 monastery greckiego kościoła prawosławnego. Obecnie są już tylko turystyczną atrakcją. Największym jest klasztor błogosławionej Panny Marii z jaskini, który góruje nad Mandraki. Został on zbudowany na murach zamku Joannitów, którzy zajęli wyspę w 1315 roku. Poza nimi na wyspie znajdują się liczne małe kościoły prawosławne. Wulkan jest obecnie słabo aktywny. Ostatnią znaczniejszą aktywność przejawił w 1888 roku. Za to niewielkie trzęsienia ziemi są tutaj częstym zjawiskiem. Okres szczególnej aktywności w latach 90. XX wieku sprowadził na wyspę międzynarodowy zespół naukowców, których badania sponsorowała Unia Europejska. Księżycowy krajobraz w kraterze fascynuje. Miejsce to znajduje się na przysłowiowej beczce prochu. Za prowizorycznym ogrodzeniem jest grząski grunt, a z licznych szczelin wydobywa się siarka. Po zejściu do krateru całe górskie zbocze umiejscowione jest poza zasięgiem naszego wzroku. Brak zieleni na horyzoncie dodatkowo wprowadza nastrój wewnętrznego niepokoju. Wybraliśmy się do wulkanu Stefanos. Nie wiem, co nas wzięło, by tak zaryzykować w takie niebezpieczne miejsce. Strasznie śmierdzi siarką. Nie wiem, jak już to przeżyjemy. Mocny, intensywny zapach siarki. Jakbyśmy wrócili, to wszystkie pieniądze mamy w materacu. Do materacu schowałeś? A tutaj mamy właśnie ten cały wulkan. W okolicy znajduje się również kilka mniejszych kraterów, ale to Stefanos jest tym najciekawszym. Jedynym miastem i portem jest Mandraki, a na całej wyspie mieszka około 1000 osób. Mieszkańcy utrzymują się z połowów ryb i macicy perłowej, a także z wydobycia pumeksu na pobliskiej wyspie Iali. Warto odwiedzić tę małą i niepozorną wysepkę nieopodal Kosu. Koszt biletu jest różny, w zależności od wybranych atrakcji, ale za całość można zapłacić już 16 euro. Autobus zawiezie nas do Niki, skąd jedzie potem prosto do krateru. Następnie mamy sporo czasu na zwiedzanie Mandraki, gdzie możemy zaopatrzyć się w miejscowe produkty spożywcze i pamiątki. Wyspa słynie z upraw słodkich pomidorów, które są składnikiem wielu produktów, m.in. dżemów, konfitur i lodów. Te ostatnie gorąco polecamy.